Jesteś na randce, na którą czekałeś 3 tygodnie. Idzie dobrze. Śmiejecie się, rozmowa płynie sama. I nagle kończysz zdanie, a ona nic nie mówi. Mija sekunda, druga. Przy trzeciej robi ci się gorąco. Serce przyspiesza. W głowie leci jedna myśl. Powiedziałem coś głupiego. Zepsułem to. Przy czwartej wypalasz pierwsze lepsze pytanie, żeby tylko nie było już tak cicho. 4 sekundy. Tyle wystarczyło, żeby twoje ciało odpaliło alarm, jakby groziła ci śmierć. Ale to nie jest twoja wina. Ten sam alarm odpala się każdemu dokładnie w tej samej sekundzie. Więc czego ty się właściwie boisz? Zostań na chwilę w tamtej ciszy przy stole, bo dzieje się w niej więcej niż myślisz. Te 4 sekundy nie są przypadkowe. Ktoś je policzył. W 2011 roku zespół z Uniwersytetu w Groningen pokazał ludziom nagranie rozmowy. W jednej wersji rozmowa płynęła gładko. W drugiej ktoś kończył zdanie i przez 4 sekundy panowała cisza, zanim rozmowa ruszyła dalej. Dokładnie taka pauza jak twoja przy tym stole. Ci, którzy zobaczyli tę pauzę, czuli się bardziej odrzuceni i gorzej ocenili całą rozmowę. 4 sekundy. Mniej niż zajmuje nalanie sobie szklanki wody. I tu jest pierwsza rzecz, która nie powinna działać w ten sposób. Kiedy potem pytano tych ludzi, ile czasu minęło między zdaniami, odpowiadali tak samo, niezależnie od wersji. Nikt świadomie nie zauważył ciszy, a mimo to ją poczuli. Zgłaszali więcej odrzucenia, choć nie wiedzieli, że coś się w ogóle wydarzyło. To znaczy, że przy tamtym stole zareagowałeś na coś, czego twoja świadomość nawet nie zarejestrowała. Więc co to jest, skoro działa pod świadomością? W tej samej sekundzie, w której ona milczy, a ty myślisz, to koniec, odzywa się u ciebie grzbietowa część kory zakrętu obręczy i wyspa. To są obszary, które włączają się, gdy coś cię boli. Odrzucenie społeczne, według wiodących badań, uruchamia w mózgu tę samą sieć, co ból fizyczny. Nie osobną. Neurolodzy tłumaczą to prosto. Kiedy ewoluowaliśmy, nie powstał od zera osobny alarm od samotności. Układ przywiązania podłączył się pod gotowy już system bólu. Dla twojego mózgu bycie odrzuconym i przycięcie palca to jest ta sama kategoria zdarzenia. A tamte 4 sekundy ciszy mózg czyta jako mikroodrzucenie. Malutka dawkę tego samego bólu. Nikt cię nie skrzywdził. Ona nie wstała i nie wyszła. Padła tylko pauza. A twoje ciało zareagowało tak, jakby do pokoju wszedł tygrys. Dlaczego pauza w rozmowie w ogóle miałaby być zagrożeniem? Twoje ciało przy tym stole nie wie, że jest XXI wiek i że to tylko randka. Reaguje tak, jak reagowało ciało twojego przodka. A dla niego stawka była o wiele większa. Cofnij się bardzo daleko. Przez większość historii naszego gatunku człowiek sam nie miał szans. Nie miałeś czym się bronić. Nie miałeś jak zdobyć jedzenia w pojedynkę. Nie byłeś w stanie przetrwać zimy. Wszystko zależało od jednej rzeczy. Od tego, czy grupa trzyma cię przy sobie. Wykluczenie nie było przykrością. Było wyrokiem. Człowiek wygnany z plemienia zwykle nie dożywał następnego sezonu, więc wyewoluował w nas czujnik. Bardzo czuły radar, nastawiony na jeden sygnał. Czy oni mnie jeszcze chcą? A najprostszy dowód, że grupa cię akceptuje, to płynna rozmowa. Kiedy słowa krążą tam i z powrotem bez zająknięcia, jesteś w środku. Jesteś przyjęty. Cisza jest pierwszym sygnałem, że coś się w tym zacięło. Dlatego twój mózg nie usłyszał przy tamtym stole braku słów. Usłyszał pierwszy znak, że możesz właśnie wypadać z grupy. Twoje ciało zareagowało na tę ciszę na randce tak, jak ciało twojego przodka reagowało na moment, w którym plemię odwracało się do niego plecami. I to jest moment, w którym trzeba całą sprawę odwrócić. Bo wydaje ci się, że przy tamtym stole reagowałeś na teraz. Na tę konkretną osobę, na to, że może powiedziałeś coś głupiego. Na to, że randka się sypie. Nie reagowałeś na teraz. Reagowałeś na coś, co przestało być prawdą tysiące lat temu. Dzisiaj 4 sekundy ciszy nic nie znaczą. Nie wypadasz z żadnego plemienia. Nie czeka cię za to żadna zima w pojedynkę. Randka się skończy. Wrócisz do domu, nic się nie stanie. Ale twój układ nerwowy tego nie wie. Dostał czujnik zaprojektowany pod świat, w którym samotność naprawdę zabijała i nadal go używa, choć świat się zmienił. Panika, którą poczułeś przy stole, była prawdziwa. Tylko mierzyła zagrożenie, którego już nie ma. A skoro to jest stary czujnik, a nie twój charakter, to zmienia się jedna rzecz w tym, jak myślisz o sobie. Bo jest jeszcze druga warstwa i ona pokazuje, że nawet moment, w którym pękasz, nie jest do końca twój. 4 sekundy to granica zmierzona na ludziach z zachodniego kręgu. W Japonii komfortowa cisza w rozmowie potrafi trwać ponad 8 sekund i nikogo to nie uwiera. To ten sam mózg, ta sama kora zakrętu obręczy, ten sam obwód bólu, a próg, po którym pękasz, jest 2 razy dłuższy albo 2 razy krótszy, zależnie od tego, gdzie się wychowałeś. Czyli sam alarm jest wgrany głęboko, ewolucyjnie. Ale moment, w którym się włącza, dostroiła ci kultura, w której dorastałeś. Nie wybrałeś ani jednego, ani drugiego. Nie jest to sprawa do końca zamknięta.
Jak dokładnie pokrywają się w mózgu ból fizyczny i społeczny, wciąż jest przedmiotem sporu. Są badania, które ten wspólny obwód podważają. Ile z tej reakcji jest wspólne dla całego gatunku, a ile wyuczone w konkretnym miejscu, też nie jest rozstrzygnięte. Pewny jest kierunek. Ta panika nie jest o rozmowie, jest o przynależności, a jej ustawienia zapadły, zanim zdążyłeś cokolwiek postanowić. Dlatego przy tamtym stole zrobiłeś rzecz, która z boku wygląda dziwnie. Wypaliłeś pierwsze, lepsze pytanie. Zapytałeś, czy widziała już pogodę na następny tydzień. Nie zrobiłeś tego, żeby coś powiedzieć. Zrobiłeś to, żeby zasypać dziurę, w której twój mózg usłyszał sygnał wygnania. To nie była gadatliwość. To było gaszenie alarmu. Myślałeś, że boisz się, że jej się nie spodobasz? Bałeś się czegoś znacznie starszego, że zostaniesz sam, a kiedyś to naprawdę znaczyło śmierć. I następnym razem, kiedy przy stole zapadnie ta cisza i poczujesz, że musisz ją wypełnić, spróbuj przez chwilę tego nie robić. Wytrzymać te 4 sekundy. Poczujesz wtedy dokładnie to, co czuł ktoś, kto stał kiedyś na skraju obozowiska i nie wiedział, czy pozwolą mu wrócić do ognia. Nic ci nie grozi. Nikt cię nie wygania. Siedzi naprzeciwko drugi człowiek, który w tej samej ciszy czuje najpewniej dokładnie to samo co ty. Cisza w rozmowie nigdy nie była niezręczna. Była wyrokiem. I przez całe życie zagłuszasz ją zdaniem po zdaniu, żeby ani na moment nie usłyszeć, jak bardzo boisz się zostać sam.